Siema, witajcie na następnej wyprawie. Dzisiaj jesteśmy w Fukushimie w opuszczonym kinoteatrze, więc zapraszam Was na seans. Dzisiejsze miejsce znaleźliśmy zupełnie przypadkiem, chodząc po fukushimskiej strefie. Po prostu rzucił nam się w oczy duży budynek z przeszklonymi ścianami, przed którym stał dozymetr, co jest zresztą normą w zonie. Rozdzieliliśmy się na chwilę, aby poszukać wejścia do środka, które okazało się zbyt oczywiste. Po prostu wystarczyło nacisnąć na klamkę i otworzyć drzwi. Nie wziąłem telefonu, ale udało mi się wejść do opery. Tylko że było tutaj dużo kamer, wiecie? Nie wiem, czy to dobry pomysł. Jestem ciekaw, gdzie jest Kuba. To jest pierwotnie miało być coś na zasadzie opery, więc te małe salki mogą być po prostu na jakieś mniejsze przedstawienia, na jakieś spotkania, takie sale konferencyjne. Bo tutaj nawet mamy przejście z sali konferencyjnej na jakąś większą salę. Tutaj widać, że stały jeszcze jakieś komputery czy cokolwiek innego, ale już tego tutaj nie ma. Dobra, bo mi się udało wejść, ale nie wiem jak z Kubą, więc trzeba będzie zrobić tak, że jak nie będzie go tutaj zaraz, to po niego będę musiał pójść. Dzwonię do Ciebie, że znalazłem wejście, a Ty nie odbierasz. No bo mam telefon w samochodzie. Znaleźliśmy się już z Kubą. No mianowicie znalazł to samo przejście co ja. I widzisz, tam są te dwie kamery przed nami. Nie, chyba stare. No, też tak myślę. To są takie pokoje. Po lewej będzie taki ładny żyrandol. I zejście na dół. Jakieś takie jak sale wykładowe. No właśnie, ja nie wiem, czy to może nie był jakiś uniwersytet, bo to tak bardziej wygląda. Masz takie sale wykładowe, w pokoikach masz kuchenki obok. Tak myślałem, że to mogą być albo sale wykładowe, albo jakieś konferencyjne ewentualnie. O, bardziej konferencyjne. To nie przejście, nie, to nie przechodziłem. Kolejna pusta salka. Tutaj jeszcze jedna. Wydaje mi się, że ten budynek, jak większość tych dużych rządowych, też już został spisany na straty. I po prostu wszystko z niego wyciągnęli. Czekają, aż będą to rozwalać. Coś tam przyjechało. Mówiłem, że to jest opera. Widzisz? Rzędy siedzeń, które są numerowane. Ty, a ta scena to taka... To jest tak ogromne, że moja kamera nie obejmuje, co jest po drugiej stronie ścian, po drugiej stronie jest tak daleko. O, u góry są jeszcze te płachty, zobaczcie, jaki tutaj smok jest wielki narysowany. Lampy, a nie, to drzewo jest narysowane, takie bonsai. To Ciągle mam wrażenie, że ktoś tutaj chodzi. wiesz co to słychać? To są te gałęzie o szyby się obcierają. Ogromna opera. Ale to wygląda. Tej sceny, to nie? Zobacz, tymi sznurami zapewne to był system, który służył do opuszczenia tych wszystkich kurtyn i tak dalej. O ile ty ich masz? Raz, dwa, 3, 4, 5 albo 6 kurtyn tutaj jest. Dzieje się coś? A co robisz? No, opuszczać światło. Dawaj, dół jeszcze.
Ale nie da rady już niżej, bo jest zablokowane. Okej. Gdzieś tu jest następny. To jest taka wielka przeciwwaga. No teraz nie widzę, żeby coś się ruszyło. Taka boczna nawa, która jest wygłuszona cała. To jest jakby takie miejsce do grania, bo jest całe wygłuszone. Raz, dwa. No, jest różnica, to nie? Nie ma echa. No. Dawaj spróbujemy się wbić tam na górę, gdzie są te sprzęty, to nie? Chodź na razie prosto tam. Ogromne to jest. Wiesz co to jest? No, garderoba. Wszystkich aktorów. Tak, to są garderoby, nie? Malowali się i tak dalej przed spektaklem. Tak. Zobacz. To jest do ćwiczenia baletu. Tak. No ogólnie do rozciągania się i tak dalej, i tak dalej. Te drabinki, no. To jest jakby boczne wejście na ten... Na salę. Na salę. No i tam będzie to główne wyjście. Czyli musimy gdzieś na górę iść. Tu będziesz miał wyjście ewakuacyjne. Na zewnątrz. No, słychać. Dobrze, że nie nacisnę. Ja nie wiadomo, czy to jest podprawny. Nie, patrzyłem, bo winda nie działa. Chyba jakaś taka dla VIP-ów sala. Widzicie, tylko 4 fotele są. Wszystko jest wygłuszone, klimatyzacja. Tam macie VIP-a. Widzicie go? Tylko teraz musimy się jakoś dostać na górę. Volume. Musimy wyjść jeszcze wyżej. No. Ale nie wiem, czy tu nie ma schodów, wiesz? To są po lewej będą, wiesz? To są toalety. Nie, tu nie ma. Tam się trzeba jakoś dostać. To chyba dookoła trzeba pójść tam i tam. To tutaj jest największy przypływ. International Exchange Corner. A, bo to chyba też wystawy tutaj były, wiesz? To jest ja nie wiem, czy to nie jest taki, jak się to nazywa? Expo? No nie, takie domy, co są miasta. Urząd? Widzisz? No coś takiego. To są te wszystkie, które mijaliśmy. Ten teraz remontują, kojarzysz? Przyjeżdżaliśmy go obok. No to oni go nie remontują, tylko burzą. I to jest biblioteka. No, tutaj masz elektrownię. No. Co jest tutaj wejście wyżej? Nie, chyba tam dole jeszcze trzeba pójść, a tutaj jest normalne wejście na salę. A tu? Nie, chyba tutaj przejdziemy tyłem na scenę. Tu są jakieś schody. Zabijamy. Tylko nie wiem, czy one są... One chyba są na górę do tych płyty i tak dalej, do nagłośnienia. Chociaż tutaj jeszcze jest takie jedno piętro. No, to będzie tu. Widzisz, tutaj masz te boczne takie. Aha. A tu będzie ten sprzęt grający. Chyba. Sprawdzę takie techniczne przejście, ale rzeczywiście może być na zewnątrz też. Patrz. Jest konsola.
Stary, ile tu jest guzików? Jakieś miksery to są, wiesz? To jest do głosu na pewno. Dźwięku. No, światła pewnie. Tu jeszcze są mikrofony. Widzisz? Nie, to są lampki. W ogóle tutaj jest ołówek i taka linijka na magnesie. A, i patrz, to są ich te takie ołówki, co oni tym wszystko zaznaczają i one są jak kredka. No. To chyba coś ważnego, bo zasłonięte. Rozmieszczenie sali, czyli to jest pewnie oświetlenie na całej sali i mapa jakby poszczególnych rzędów. Mhm. Zobacz, tutaj. A tutaj mamy dwie kamery, albo jakieś rzutniki. To są chyba rzutniki. Ty! Ale to jest jeszcze na taśmę filmową, patrz. No, masz szpulę. Tu się zawijało, tu się nakładało chyba szpulę. Tutaj się ją, widzisz? Zawijało. Mhm. A tutaj miałeś, tylko nie wiem jak się to obsługuje. Tu jest w ogóle obiektyw. No to mogło być takim kinem też. No to jest rzutnik, co nie? I tutaj były wymienne te soczewki. Tylko nie wiem jak się to przerzucało, wiesz, bo ta taśma sobie tak biegła tutaj Na dole dookoła. masz drugi koło. No bo się z jednej nawijało na drugą. Drugie nawijało. A tu jest po prostu lampa i zobacz, że nie wiem czy to jest wentylacja, czy chłodzenie. A to jest... Nie widziałem nigdy nic takiego. W ogóle Też nigdy nie widziałem. to jest taka akcja, że oni zasłonili obiektywy. Są oryginalne nakładki założone. Wiesz, to co tutaj jest pewnie jest warte setki tysięcy złotych. Taki sprzęt. A ten jest inny. Chyba, że taki sam, tylko że z drugiej strony. Nie, inny jest. Inna jest soczewka w ogóle. To jest, nie wiem, ostrość. Dobre, co? No, fajne miejsce. Zobacz, to jest Fuji Central. To ta góra to robiła. Fuji film. Dobra, to robimy tak, że się rozdzielamy. Ja idę jeszcze na górę. Kuba się tu pokręci, potem idzie na dół i widzimy się za jakieś 10-15 minut. Dobra. No, z fartem. A ja tam przejdę tu, czy nie? Tam przejdziesz, ale będziesz musiał się chyba zawrócić. Zobacz może. No dobra. Ja jestem nad sceną. Za 20 metrów. Tu widać te wszystkie cięgła i tak dalej, i tak dalej. Do tych kurtyn. A ja idę po tej kładce. Wszystko trzeszczy. No ja pierdzielę. Dojdę do końca, może od tamtej strony da się zejść i pójść dalej. A jak będę musiał wrócić, no to lipa, ale wrócę jakoś. Nie lubię takich miejsc. Jakoś tak budzą we mnie taką, nie wiem, nie tyle co strach nawet, ale jesteśmy na samej górze. Tutaj słyszeliście, jest dużo głosów. My musimy być ciągle czujni i musimy być ciągle cicho. I tutaj się czuję tak, że jak ktoś tu wejdzie, to ja już nie będę mógł w żaden sposób uciekać. A tam jest scena.
to wszystko, co tutaj jest, to jest właśnie scena za tą płachtą. Scena? Możliwe, że nie, jeszcze wiecie. Tutaj są te pomieszczenia, w których był Kuba. To nie jest scena. W których były te kamery i cała reszta. A tutaj już jest normalnie sufit tego wszystkiego. To jakieś takie techniczne zaplecze w ogóle. Klimatyzacja. Nawiewy. Nie wiem, czy tu będzie zejście. Ale zobaczcie, w jakim to jest stanie. Ja normalnie się czuję, jakbym sobie chodził. No i to jest koniec. Jakbym sobie chodził gdzieś po prostu na dachu jakiegoś wieżowca. Boję się, że jak zamknę te drzwi, to już nie wyjdę. Zostawię tu kluczyki do samochodu. W ten sposób mam szansę, aby stąd jeszcze wyjść. Jeszcze tam pójdziemy. Nie wiem co to, czy to wiatr? Powiem wam, że trochę się stresuję. Spójrzcie. Nie mogę się wychylać, bo tam normalnie trwają roboty. Nie chcę, żeby mnie ktoś zobaczył. Może się wam wydawać, że to głupie, ale tak nie jest. To jest Fukushima. Może się okaże, że ten telefon jest podłączony. Jeśli doceniacie naszą pracę, to zostawcie subskrypcję, łapkę w górę, dzwoneczek. Nie chcę, żeby to zabrzmiało tak automatycznie. Zostawcie i dzięki pa. Po prostu chcę wam to wytłumaczyć, że zostawiając to wszystko, o czym przed chwilą powiedziałem, algorytm YouTube'a trochę inaczej działa, bardziej poleca nasze filmy, więcej osób je może zobaczyć, nam się bardziej chce, no i dzięki temu na przykład jeździmy do takiej Fukushimy, pokazując wam na lekkim przypale, jak to w rzeczywistości wygląda, więc mam nadzieję, że wam się podoba, prosimy o tą chwilę, abyście ją dla nas poświęcili, naciśnijcie przycisk i bawcie się z nami dobrze. Jak blisko to było, to wyjście. No dobra, kochani. To my się zawijamy. Dziękujemy wam za dzisiaj. Pamiętajcie o tym, aby zasubskrybować nasz kanał, zajrzeć na Instagrama. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie. Arigato. Mas. Gozaimasu.